W około VIII wieku przed naszą erą na świat przyszło dwóch braci, Remus i Romulus. Byli oni dziećmi Rei Silvii i boga wojny Marsa, których król Amulius rozkazał wyrzucić na brzeg rzeki Tyber, by tam umarli. Dzieci uratował jednak bóg Tiberinus, a zaopiekowała się nimi następnie pewna wilczyca. Gdy dorośli, chcieli oni założyć nowe miasto. Nie mogli jednak pogodzić się, w którym miejscu ma zostać ono ulokowane i z tej przyczyny Remus zabity został przez Romulusa, który założył następnie miasto Rzym, a w łacinie Roma. Legenda ta jest inspiracją dla pewnego boga, który władał niegdyś ziemiami należącymi do Fontaine, Remusa. Witajcie, z tej strony Necji, a dzisiaj opowiem o państwie, które uznawane było za pełne dobrobytu, przynajmniej dla części osób, Remurii. Proszę tylko, aby nie pisać o likach w komentarzach. Tak jak w legendzie Romulus nazwał Rzym swoim imieniem, tak tutaj boski król Remus utworzył Remurię. Jednak zanim to nastąpiło, Teyvat znajdował się w okresie dobrobytu, gdzie boscy wysłannicy chodzili między ludźmi i przekazywali im boskie słowo. Z każdą kolejną generacją ludzkość była coraz bardziej zachłanna i ostatecznie odwrócili się oni od nauk, za co ukarani zostali poprzez zesłanie na nich ogromnej fali, która pochłonęła wszystkich. W miejscu, w którym aktualnie znajduje się Fontaine, powstały różne barbarzyńskie plemiona, które próbowały przejąć władzę nad regionem, jednak nie udawało im się to. Wszystko to zmieniło pojawienie się boskiego króla Remusa, co jak wiemy wydarzyło się po upadku Gurabadu na pustyni, który przybył z niebios do Meropis na swojej złotej fortunie. On nauczył ludzi farmienia i urzeźniania gleby, budowania pałaców i miast, a co najważniejsze, piękna muzyki i sztuki. Remus tak naprawdę oparł całe swoje królestwo na sztuce. Wybudowane zostały teatry i opery, a on sam grał muzykę w celu zwalczania konfliktów i wprowadzenia harmonii. Do stolicy swojego państwa wpuszczał tylko i wyłącznie wybitnych uczonych i muzyków. Tworząc państwo Remurię, wpływy boskiego króla były tak duże, że nawet wielki smok z otchłani Abyssu, znajdujących się pod tym miejscem, postanowił się przed nim pochłonić. Jeśli chciałbyś przybyć do tego miejsca, na początku minąłbyś oceaniczne filary, a podążając następnie wodną ścieżką, ujrzałbyś ogromną wieżę, mającą pomagać statkom w nawigacji między różnymi wyspami Remurii. Mówi się, że stała ona na granicy między rzeczywistością a marzeniami. Podróżując dalej, dotarłbyś do Machimos, czyli miejsca zamieszkania dzielnych remuriańskich wojowników. Wszystkie warownie i areny, zbudowane z wielkich skał, jak i znajdujące się w murach statuły ze szkła bądź marmuru, miały na celu ukazanie wspaniałości tego miejsca. Po dłuższej chwili dotarłbyś nareszcie do stolicy państwa, Kapitolum, gdzie rozlewają się rozkoszne aromaty i przepiękne melodie. Jak wspomniałem wcześniej, tylko wybitni uczeni i muzycy mieli dostęp do tego miejsca. Jednak nie każdy z nich miał przywilej służenia boskiemu królowi, który przebywał w samym sercu znajdującego się tam państwa. Próbując powiększyć swoje królestwo, przeprowadzał podboje wysp znajdujących się na wysokich wodach, ponieważ tak, region ten znajdował się wyżej nad poziomem morza, jednak nie tak wysoko jak teraz. Osoby z podbitych ziem stawały się następnie niewolnikami. Jedną z takich osób był Boethius, który jednak odzyskał swoją wolność, a na dodatek uznany został przez króla Remusa, a jakiś czas później razem ze swoim przyjacielem Cassiodorem został mianowany Harmostem, co w starożytnej Sparcie było tytułem nadawanym dowódcom wojskowym. Remus i jego ludzie mieli dosyć beztroskie życie, gdzie fantazjowali nad niekończącym się postępem. Boski król pamiętał jednak cały czas o przepowiedni, którą usłyszał od pewnego jasnowidza. Największe imperium spotka całkowita katastrofa i to jest fortuna. Remus, próbując temu zapobiec, wbudował tory wodne, które miały transportować melodię z Kapitolum do każdego zakątka znajdującego się na wysokich wodach, a także utworzył pierwotny plan z 7-dniowej rotacji i wiatrów morza oraz lądu. Miał nadzieję, że dzięki echu najwybitniejszej pieśni jego naród będzie w stanie uciec z objęć przeznaczenia. To także przez to utworzył urząd Harmosta, o którym wspomniałem chwilę wcześniej i nadał tytuł ten 4 osobom, z którymi podzielił się swoim autorytetem w celu eliminacji wszelkich fałszywych dźwięków. Stworzył on także wtedy armię muzyków nazywaną Złota Trupa. Jednak próba ucieczki przed przeznaczeniem jest grzechem, nawet wśród bogów. Z każdym kolejnym dniem myśl o nieubłaganym przeznaczeniu coraz bardziej go przytłaczała
i z tego powodu był coraz bardziej szalony. W końcu dokonał największego grzechu. Próbował podzielić się z ludźmi mocą bogów. Rozpoczął polowanie za bytami powstałymi z pierwotnych wód, jak lochwolki, i tymi, które nie chciały zaakceptować jego rządów, jak wiszapy, czy osoby zamieszkujące niepodbite przez niego wyspy, nazywane barbarzyńcami. Także wtedy postanowił zmieszać ichor, czyli mitologiczną krew bogów, z czystą wodą pierwotnego morza, a następnie tę mieszaninę połączyć z nieśmiertelnym kamieniem, dzięki czemu jego słudzy i ludzie mogliby opuścić swoje fizyczne ciała, w ten sposób uchraniając się przed kataklizmem. I tu mamy kolejny przykład prób opuszczenia własnego ciała. Najpierw robił to Deszret na pustyni, potem dowiedzieliśmy się o eksperymencie René i Jacoba, a teraz to. Coś musi być na rzeczy. Zbudował on następnie żelazne golemy, których silnikiem był wspomniany ichor. Miały one na celu pomóc w walce z barbarzyńcami i wiszapami, jednak w ten sposób rozpoczęła się rebelia, którą przewodził smoczy książę Scylla. Rebelianci rozpoczęli zabijać muzyków i niszczyć wieże Lemurii. Boethius uznał wtedy, że nie ma co próbować przyłączyć pozostałe plemienia i należy wszystkich wymordować. Przeraziło to Remusa, który prawdopodobnie wtedy w śnie udał się do Królestwa Smoków. Nie wiadomo co takiego tam robił, jednak po tym wydarzeniu uznał, że należy zakończyć rozlew krwi i wyjaśnić wszystko pokojowo. Z tego powodu wezwał do siebie harmostów i muzyków ze Złotej Trupy, którym nakazał zaprzestanie walk. Nie spodobało się to Boethiusowi, który uznał to za zdradę i ukradł Remusowi złoty ichor, a następnie zapieczętował w nim smoka Stylę. Wraz z tym wydarzeniem cała Lemuria pochłonięta została przez Abyss. Kiedy udało mi się opowiedzieć ogólnie o historii tego miejsca, teraz możemy wejść w szczegóły. Na początek mówmy o tym, gdzie na osi czasu mogłaby znajdować się Lemuria. Jedyna informacja jaką mamy to ta, że Gurabad zdążył już powstać i upaść. To by oznaczało, że wcześniej wspomniane wydarzenia miejsce miały od 3 do 2000 lat temu. Moglibyście się teraz spytać, ale jak to? Przecież nie wiemy dokładnie kiedy istniał Gurabad. Jednak według mnie Lemuria musiała mieć miejsce tuż przy zakończeniu lub po samym zakończeniu Archon War. Dlaczego? Kolejną poszlaką może być sama budowa tego miejsca. Wiemy, że Remus zamieszkiwał ogromną wieżę na samym środku Kapitolum, skąd panował nad całym królestwem. Czy z czymś wam się to kojarzy? Stary Mondstadt z czasów panowania Dekarabiena. Jak wiemy, on także żył w wieży na samym środku miasta, skąd panował nad wszystkimi. To dodatkowo daje nam kolejne podobieństwo między Fontaine a Mondstadt, czyli czymś, na co devowie zwrócili uwagę w czasie livestreamu wersji 4.0. Także jeśli miałoby być one dla siebie niejakim wzorem, a upadek Dekarabiena datuje się na około 2600 lat temu, to gdzieś w tym czasie musiała istnieć i sama Lemuria. To by także oznaczało, że Egeria, czyli poprzednia Hydro Archon, nie należała do oryginalnej siódemki, z czym do tej pory się nie spotkaliśmy. Venti i Zhongli są Archonami od zakończenia Archon War, a do grupy tej zaliczyli się także poprzednicy Ei i Nahidy, którzy są z nimi dosyć mocno połączeni. Możecie się spierać o Rukkhadevate, w końcu miała ona zostać wymazana z Irminsula, jednak zniknęła tylko pamięć o niej. Wymazanie jej z kart historii nie zmieniło biegu przeszłych wydarzeń. Remus, aby uchronić ludzkość przed katastrofą, postanowił wymieszać wodę z pierwotnego morza z ichorem, czyli jak już wspomniałem wcześniej, krwią bogów, by schować tam ludzkie dusze, aby mogły uwolnić się one od fizycznego ciała. W tym pomogło mu polowanie na byty pochodzące z pierwotnej wody jak lochwolki. Od razu mówię, że nie chodzi o oceanidy, które powstały dopiero po pojawieniu się Egerii. W tym sensie lochwolki są innymi wodnymi bytami, takimi jak hydrozwierzęta, które możemy spotkać na przykład w walce z Rodeją. Mając to na uwadze, możemy wywnioskować, że Remus używał tych bytów do wyciskania z nich pierwotnej wody. Kolejnym tematem są golemy, które Lemuria utworzyła. Były one napędzane przez ekstrakt z ludzkiego umysłu, ichor i pierwotnej wody. Podobnie jak miejsce to miało z dżinami w Sumeru. Myślę, że w pewien sposób można połączyć to także z Azosajtem i Ruingardami. Jak wiemy, plan Remusa działał, przynajmniej do momentu, aż ichor nie został skradziony przez Boethiusa, a potem do akcji nie wkroczył Abyss. Skąd o tym wiemy? W notatkach Reny dowiadujemy się, że w mieście Petrichor miały znajdować się ruiny Lemurii, w których miał razem z Jacobem coś odkryć.
Podzielmy teraz nazwę tego miejsca na dwie części. Petr, Ichor. Druga część pewnie od razu kojarzy się z Ichorem Remusa. Co natomiast z Petr? W łacinie słowo Petra oznacza głaz bądź kamień. Z tymi informacjami możemy dojść do wniosku, że miejsce, w którym aktualnie znajduje się Petrichor, było niegdyś fabryką golemów. Z kolejnych opisów wiemy natomiast, że one wciąż działają, a przynajmniej wciąż mają świadomość. Zgaduję, że w wersji 4.1 jakiegoś spotkamy. Teraz połączmy to z kolejną wiadomością od René. Cykl, w których nowe cywilizacje powstały i upadały, nazywa się Fortuna. My natomiast dostajemy informację, że Remus przybył do Fontaine na swojej złotej fortunie. Możemy z tego powodu pomyśleć, że jest to pewnego rodzaju okręt czy inny środek transportu. I myślę, że sam autor książki, z której się o tym dowiadujemy, tak myślał. W końcu napisał on o tym wszystkim ponad 100 lat po upadku Lemurii. Według mnie, przybycie Remusa na Złotej Fortunie należy traktować jako alegorię. Fortuna w Genshinie oznacza los. Może z tego wynikać, że pojawienie się Boga w tamtym miejscu było jego przeznaczeniem, jego fortuną. Czymś, na czym on sam nie miał wpływu. Nawet bogowie nie są w stanie uciec przed swoim losem, przed korozją. Można z tego stworzyć kolejną krak teorię. W mitologii greckiej bogini Fortuna była uosobieniem szczęścia i losu. Możemy z tego mieć bardzo naciągany wniosek, że Fortuna będzie kolejnym poznanym przez nas cieniem The Primordial One, obok Istaroth. Teraz przejdę do rzeczy, z których Mihoyo czerpało inspirację, tworząc Lemurię. Myślę, że nazwa ta od razu skojarzyła się wielu osobom z Lemurią. Jeśli ktoś natomiast nie wie, co to jest, według XIX-wiecznego zoologa Philippa Scarletta, była to nazwa zatopionego na Oceanie Indyjskim kontynentu, który miał wyjaśnić brak tak zwanego brakującego ogniwa między ludźmi i małpami. Region ten stał się następnie oczywiście zapalnikiem dla wielu teorii spiskowych, gdzie miał być to dom tak zwanych Lemurian, będących starożytną cywilizacją ludzi. Tak żebyście byli pewni, Lemuria nigdy nie istniała. Zostało to naukowo potwierdzone. Kolejną inspiracją dla Lemurii, która także powiązana jest z podwodnymi aktualnie antycznymi cywilizacjami, jest Meropis. Wspomniana ona została w dziele greckiego pisarza Theopompusa o nazwie Filipika i jest parodią platońskiej Atlantydy. Meropidowie? Meropidzi? Nieważne. Chcieli oni podbić Hyperboreę, czyli w greckiej mitologii tereny na północ, skąd wiać miał północny wiatr, nazywany Boreas. To ciekawe, nazwa Hyperborea także wspomniana jest w Fontaine, razem z nazwami Lovecraftowych miejsc, a dodatkowo Andrius, czyli wilk będący weekly bossem w Mondstadt, ma tytuł Boreas. Wracając do Meropis, mieszkańcy chcieli podbić Hyperboreę i z tego powodu pojawili się tam wraz ze swoją armią liczącą 10 milionów żołnierzy. Jednak wycofali się po tym, gdy uświadomili sobie, że Hyperboreowie są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Szczęście tłumacząc tutaj słowa luck, co też można tłumaczyć jako synonim fart. O nie. I z tego powodu nie ma sensu ich grabić. Meropis jest też historyczną nazwą wyspy Kos. Mając wszystkie te wymienione rzeczy na uwadze, możemy wydedukować parę rzeczy. Jeśli Remus miał pojawić się pierwszy raz w Meropis, to prawdopodobnie też w tamtym miejscu założył Lemurię. A jeśli Meropis, na którym bazuje Mihoyo, miało zaatakować Hyperboreę, którą można w pewien sposób połączyć z genshinowym Wolvendom, czyli miejscem, w którym znajduje się Andrius, to na mapie Teyvatu, miejsca te muszą być niedaleko siebie, co oznaczałoby jednocześnie, że aktualnie dostępne dla nas miejsca w Fontaine nie mają w sobie ruiny Lemurii, albo mają tylko szczątki granic królestwa. Prawdopodobnie Lemuria mogła znajdować się na wschód od aktualnie znanych nam terenów i to także gdzieś tam powinno mieścić się miasto Petrichor. Jednocześnie fakt ten nie wyklucza, że wieża na południe od Opera Epiklese także może być częścią zabudowy Lemurii, o ile wersja 4.1 nie pokaże nam czegoś innego. To na tyle z tego filmu. Informacji na temat Lemurii wciąż nie mamy zbyt dużo, ale chciałem nagrać ten film przed wyjściem wersji 4.1, żebyście mieli trochę kontekstu na temat rzeczy, które mogą się wydarzyć. Oczywiście, jeśli dostaniemy cokolwiek na ten temat w patchu. Kolejny film pojawi się trochę później, oceniam, że może to być końcówka października bądź początek listopada. Jednak przez cały ten czas będę wrzucać shorty tutaj i na TikToka. Dlatego, jeśli nie chcecie ich przegapić, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcąc mnie jeszcze bardziej wesprzeć, możecie dać też follow na TikToku. To teraz się z wami żegnam
i do zobaczenia w kolejnym filmie.